Siemanko, witam wszystkich serdecznie w ostatnim odcinku z serii Bliski Wschód i Azja Środkowa. Podsumowując to wszystko, chciałem odpowiedzieć na Wasze pytania, które zadawaliście mi często w komentarzach, zadawaliście ostatnio pod moim zapytaniem do Was, pod Q&A i tak dalej. Parę rzeczy, które nie zostały wyjaśnione w odcinkach, parę rzeczy, których nie mogłem powiedzieć w odcinkach. Na przykład teraz już mogę. Także chciałbym Wam to wszystko sprostować. Chciałem Wam oczywiście na samym początku bardzo, ale to bardzo podziękować za Waszą aktywność pod filmami, za to, że oglądaliście te odcinki. Chciałbym przywitać wielu nowych subskrybentów na tym kanale. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej, że będziecie chcieli oglądać moje kolejne serie. Teraz aktualnie jestem w Afryce, jestem w Namibii. Dobra, zaczynając od tego, jak to się zaczęło, był Pakistan z dziewczynami z Tuk Tuk Tours. Naprawdę fajny wyjazd, poznałem niesamowitych ludzi. Następnie poleciliśmy do Libanu, była Syria, następnie po Syrii był Iran, w międzyczasie też było, później był Bahrajn, były Emiraty Arabskie, był Kuwejt, następnie był Afganistan. Czy czegoś nie minąłem? Nie wiem, prawdopodobnie nie, oby nie. A następnie miał być jeszcze Irak. I teraz było właśnie pierwsze pytanie, dlaczego nie pojechałem do Iraku? No to spokojnie mogę na nie odpowiedzieć. No to tak, dlaczego nie pojechałem do Iraku? Nie pojechałem z dwóch powodów. Ze względu na to, że miałem tylko parę dni, żeby dolecieć później tutaj właśnie do Afryki, do Pola. I musiałem załatwić sobie wizę do Namibii. Wcześniej w ogóle całkowicie nam to wypadło z głowy, że musimy mieć tą wizę, że musimy ją załatwić wcześniej w ambasadzie, ponieważ jak przylatujecie drogą, przylatujecie na lotnisko, dostaniecie na lotnisku, czekajcie, bo ktoś idzie, a jeśli jedziecie drogą lądową, trzeba załatwiać wcześniej w ambasadzie. Ktoś mi tu strasznie głośno gada. I tak, i wtedy mi wypadało, że jeśli nie musiałbym tu przyjeżdżać, miałem spędzić 4 dni w Iraku. Był wcześniej Polo, mówił, że spokojnie, jeśli ma się samochód, wystarczy tyle, żeby zobaczyć te fajne miejsca, te takie główne miasta. Ale ja stwierdziłem, że wolę poświęcić troszkę dłużej na ten kraj. I kolejna sprawa jest to, że byłem już zmęczony tym kierunkiem tutaj, tymi, wiecie, krajami arabskimi, perskimi, muzułmańskimi. Chciałem po prostu zrobić to fajnie, chciałem się zaangażować w odcinki tak jak zaangażowałem się w Afganistanie, a nie robić to po prostu tak na wariata, tak na szybko i już po prostu jechać zmęczony do Iraku. Irak to jest też takie miejsce, które chcę zrobić fajnie, chcę fajnie Wam pokazać ten kraj, także trzeba poczekać na to. Nie wiem, czy zdecyduję się tam jechać w przyszłym roku, ponieważ na cały przyszły rok już z Alą mamy plany. Trochę mamy planów wspólnych, trochę mamy osobnych, bo po prostu też nie do każdego kraju chcę ale brać. Ja sobie postanowiłem, że chcę zobaczyć każdy kraj na świecie, a niektóre są po prostu takie jak na przykład Afganistan, gdzie nie chciałem jej za bardzo zabierać. Co do tego, że rozpocząłem ten temat, to też było pytanie, dużo było pytań, w sumie dużo pytań się takich powtarzało, czy kobieta może pojechać do Afganistanu, kobieta turystka. Tak, może, nie ma problemu z tym. Spotkałem 4 turystki, kobiety, z tym, że trzeba przestrzegać pewnych zasad. Najlepiej, i w sumie tylko i wyłącznie, można mieć przewodnika faceta, musi być to miejscowy, chyba że się jedzie z jakąś wycieczką zorganizowaną, ale wtedy i tak też jest miejscowy, który po prostu mówi w języku pasztu i wszędzie się dogada, choćby z talibami, a oni nie mówią po angielsku, także to jest duży problem. Kobieta na pewno musi być cała zasłonięta i musi mieć chustę na głowie. Nie musi mieć twarzy zasłoniętej, bo te kobiety, które spotykałem, nie miały po prostu, ale włosy muszą być zasłonięte. Jeśli się przestrzega pewnych zasad, nie ma problemu. Co do facetów podróżujących do Afganistanu, wiecie, z mojej strony to wyglądało troszkę inaczej niż normalny wypad do Afganistanu. U mnie wyglądało to tak, że ja po prostu jeździłem nagrywać. Chciałem zrobić dużo materiałów, chciałem nagrywać jak najwięcej, pokazać Wam jak najwięcej i tak nie mogłem wszystkiego nagrywać ze względu na ograniczenia, które tam miałem, ale i tak myślę, że pokazałem Wam bardzo dużo, pokazałem Wam tyle, ile mogłem wyciągnąć maksymalnie z tego, ale to też właśnie liczyło się z tymi problemami, które miałem. Ze względu na to, że 2 razy talibowie zobaczyli kamerkę u mnie. Jaką kamerkę? Sorry. Mikrofon. Oni myśleli, że to jest kamerka.
wiecie, oni tam trochę z technologią są do tyłu. Raz zauważyli tutaj w pierwszy dzień, jeszcze ja mam takie światełko tam na tym mikrofonie. Duża afera się z tego zrobiła. Całe szczęście, że miałem przewodnika, przewodnik mnie wybronił. Jeśli nie, trafiłbym do więzienia. On mi tak normalnie powiedział, że po pierwsze, ciężko było się z nimi dogadać, że on musiał naprawdę tam się postarać. No i wybronił je z tego, powiedział co to jest i tak dalej. I drugi raz jak wracaliśmy do Kabulu też znaleźli w moim plecaku mikrofon, który miałem jeszcze dodatkowy taki, też wygląda dwa takie urządzenia małe i też pomyśleli, że to są kamerki. Talibowie są bardzo elektryczni pod tym względem, nie chcą, żeby ich się nagrywało i tak dalej, od razu każdego mają za szpiega, także wyszło jak wyszło. Jeśli jedzie normalna osoba, normalny facet i tak dalej, po prostu w celach turystycznych, myślę, że na pewno nic złego nie będzie mówił na Afganistan, że będzie bardzo zadowolony z takiej podróży, z jedzenia, z ludzi, jacy są mili i powinno mu się spodobać. No, na pewno mu się spodoba. Afganistan ogólnie był spoko. Ja miałem po prostu bardzo zły obraz i dalej mam. Przez to, co się stało, przez to, jak tam właśnie miałem problemy z tymi talibami. No ale to jest takie po prostu, to jest moja indywidualna sprawa, także nie chciałem tam w złym świetle stawiać. Ostatni odcinek, jaki nagrałem, było z żołnierzem. Z Pawłem, który był w Afganistanie, był na wojnie, był 2 razy tam i po prostu po 15 godzinach ten odcinek zniknął z kanału. A zniknął z kanału ze względu na to, że musiałem go usunąć, ponieważ ktoś tam zaczął robić Pawłowi jakieś lekkie problemy. My po prostu się dogadaliśmy, że na razie ten odcinek zniknie, póki się wszystko nie wyjaśni. Wiecie, on w tym filmie nic nie zdradzał, żadnych tajemnic i tak dalej. On mówił rzeczy, które są tak dostępne, rzeczy, które można gdzieś wynaleźć i tak dalej. On to fajnie tak wszystko powiedział. Fajnie się oglądało, dużo osób było bardzo zadowolonych z tego, no ale komuś się to nie spodobało i trzeba było go usunąć. A ja tak jest, wiecie. Ja nikomu nie chcę robić kłopotów moimi filmikami, także jeśli trzeba było, to trzeba było. Bardzo wiele pytań pojawiało się na temat tego, dlaczego nie można było nagrywać kobiet. Powiem wam tak, w Afganistanie wiele rzeczy było absurdalnych, które tak normalnie, jak sobie pomyślicie, to każdy by pomyślał, że to chyba jakieś jaja są, że to jest niemożliwe. Rozumiem nie nagrywać talibów, no bo jednak oni tam sprawują jakąś władzę, trzymają to i tak dalej, może nie chcą być nagrywani. Jeszcze po tym, że wiecie, no tam naprawdę długa wojna była i tak dalej, to rozumiem totalnie. Ale nie nagrywać kobiet, które i tak prawie całe są przykryte. Większość z nich po prostu była całkowicie przykryta w burka, nawet oczy miały przykryte, nic nie było widać. Ale to jest, no wiecie, no to kolejnym absurdem, jaki był, ja musiałem usunąć zdjęcia, które mam z Alą na telefonach, gdzie ona na przykład mi daje buziaka i się do mnie przytula, bo nie można. Kobieta to jest tam świętość i nie można pokazywać nigdzie indziej, że się jakieś uczucia okazuje. Wiecie, w Afganistanie jest totalny zakaz okazywania jakichkolwiek uczuć. Jak wiecie, dużo też osób pytało o tym, że na filmach było widać gdzieś tak 2 facetów idzie za rękę, że wiecie, że tam homoseksualizm jest haram, to jest zakazany, za to się idzie do więzienia i tak dalej. Jak to wygląda, że 2 facetów idzie za rękę? To dla nich coś takiego to jest normalna rzecz. To 2 chłopaków, 2 kolegów po prostu sobie szło za rękę, albo gdzieś, wiecie, gdzieś się tam przytulą i tak dalej. To absolutnie nie jest tak, że to była jakaś para, że oni byli ze sobą i tak dalej, tylko to tak po prostu wygląda. Oczywiście dla nas to jest dziwne, bo jest, 2 facetów idzie za rękę, no to każdy sobie myśli, wiadomo co myśli, że no oni są parą, ale tam to tak nie wygląda. Ja już byłem przyzwyczajony do takiego widoku, bo w paru innych krajach też to widziałem, no ale dużo osób pisało w komentarzach, dlaczego akurat tak się stało. Ja właśnie co do tych takich absurdów, które były tam w Afganistanie, będę też na pewno, będę też na pewno nagrywał TikToka. Zapraszam do siebie na TikToka, Podróży Wojownika i na Instagrama. Na Instagrama też oczywiście zapraszam. Na wszystkich innych social mediach jestem też oprócz YouTube bardzo aktywny, czyli Instagram, Facebook i TikTok. I tam będę nagrywał taki filmik z absurdami, które mnie spotkały w Afganistanie właśnie. Co było zakazane, czego nie mogłem robić. Myślę, że to będzie też dla paru osób śmieszne. Szczególnie to, żeby sikać na siedząco. To był szok dla mnie. No ale cóż. No też, no może wiecie, bali się, że przypadkiem jakaś kobieta gdzieś będzie szła, wiecie, na zadupy, gdzie nie było niczego. Będzie przechodziła przypadkiem, zauważy wariata. Wiecie, ja to się nie mam czego wstydzić, nie? Ale
Wiecie, jak ja o tym pomyślę, to mnie to tak śmieszy, że to jest szok po prostu. Żeby facetowi mówił, żeby sikał na siedząco, bo to jest nieładnie, jak on sika na stojąco. No tak jest, no niestety tak jest. No ale cóż, no tam tak było. Z jakiego internetu korzystam podczas swoich podróży, jeśli cały czas się przemieszczam? W każdym kraju kupuję nową kartę SIM. Miałem parę razy taki pomysł, żeby kupić po prostu jakąś taką eSIM, która działa w większości krajów na świecie, ale znowu do tych, których leciałem, to nie działało. Później się okazywało, że to było tak naprawdę drogie, nie opłacało się. Później myślałem, żeby sobie też kupić Starlink? Chyba tak, to od Elona Muska. To się okazało, że trzeba dużą antenę przy sobie nosić i tak dalej, i tak dalej. Także w każdym kraju, do którego jadę, albo kupuję na lotnisku już, albo po prostu jadę i kupuję na mieście. No i tak wygląda przeważnie, wiecie. Staram się wszędzie mieć, wiecie, ja pracuję na internecie, ja muszę mieć cały czas internet, muszę mieć cały czas dostęp do wszystkiego, także nieraz się płaci za niego więcej, nieraz mniej, ale muszę mieć. Kolejne pytanie. Jak chcecie z Lalą podzielić proporcje podróżowania razem, a sam? No to mogę Wam zdradzić parę smaczków na przyszły rok. No wiadomo, początek roku jest sezon, spędzamy w Tajlandii. W międzyczasie będziemy sobie gdzieś tam wyskakiwać, akurat wizy załatwiamy takie, że będziemy mogli na nich wyjeżdżać, wjeżdżać i tak dalej, i tak dalej. Także to będzie załatwione. Jeśli ktoś z Was jedzie do Tajlandii, pamiętajcie, że mamy e-booka, który nazywa się Nasza Tajlandia. Polecam bardzo serdecznie, możecie tam znaleźć wiele smaczków. Ale właśnie też teraz uzupełnia, początkiem roku będzie uzupełniona, ale i tak każdy, kto kupi, i tak go dostanie, a później będzie i tak wyższa troszkę cena, także lepiej teraz, jeśli wybieracie się do Tajlandii. Następnie razem polecimy w parę miejsc, ale ładny żółty ptak. Następnie polecimy właśnie w parę miejsc, do paru krajów razem. Ja miałem plan taki, żeby po prostu z Tajlandii w stronę Polski, bo w lipcu chcemy być w Polsce. Za parę krajów, które mam po drodze po prostu odwiedzić. Ale nie będzie do wszystkich ze mną leciała, bo albo będzie ten plan, albo będzie Afryka znowu. To się okaże. Do Afryki na przykład Ali w ogóle nie ciągnie, ale takie kraje na przykład jak Namibia, gdzie jestem teraz, chciałaby bardzo zobaczyć. Wiadomo, fajnie było raz na Madagaskar popłynąć, na Mauritius, na Seszele. No są takie kraje, które możemy sobie po prostu razem odwiedzić, a resztę już będę robił sam. No, po prostu jej nie ciągnie do Afryki, wcale się nie dziwię. Ja chcę zobaczyć cały świat, każdy kraj na świecie, także tutaj też chcę zobaczyć każdy kraj, a w samej Afryce macie chyba 54 kraje, to sobie wyobraźcie, to jest bardzo dużo. Później Ameryka Środkowa. Na początku będziemy do Meksyku i będziemy lecieć kraj po kraju w dół, ale na przykład jak później będę w Wenezueli, chcę na Haiti polecieć, chcę jeszcze coś tam odwiedzić, jakiś Honduras, to tam Ala już ze mną nie poleci. W tym czasie Ala prawdopodobnie poleci sobie na Workaway na Hawaje, tam będzie sobie mieszkała i czekała na mnie, a ja później do niej tam dolecę. I tak mniej więcej się to rozkłada. Wiecie, nie możemy też cały czas razem podróżować, bo są kraje, w których wolę być sam. Są kraje, które ją w ogóle nie interesują, żeby je odwiedzić. Ona nie ma celu zobaczyć całego świata, ona po prostu jest podróżniczką, ona lubi podróżować, ale nie ma czegoś takiego, że chce zobaczyć każdy kraj. Ja za to mam, także to jest mój cel. I tak to wygląda. No. Dlaczego nie wybrałeś się do Ark Raki, jak byłeś w Syrii? Pozdrawiam. Ze względu na to, że jeśli jedzie się do Syrii, wykupujecie wycieczkę z biura podróży. Nie można sobie samemu polecieć do Syrii. Tak to wygląda. Kraj jest zamknięty tak dla turystów, którzy sami by chcieli podróżować. Trzeba to robić wszystko przez biuro. My załatwialiśmy przez Ajuba, którego serdecznie pozdrawiam. Naprawdę fajnie wszystko nam pokazał, opiekował się nami, było świetnie. Kupujecie sobie tą wycieczkę przez tak jakby internet, załatwiacie sobie, znaczy na miejscu za nią płacicie, ale rezerwację robicie. Odbiera Was ktoś w Libanie i z Libanu po prostu macie transport do granicy i z granicy dalej już do na przykład Damaszku, no do Damaszku jechaliśmy, no i tam jedziecie już dalej. Tam zostajecie parę dni, zależy na ile macie wykupione i macie określoną trasę, że jedziecie stąd, dotąd, stąd, dotąd, stąd, dotąd. Nie macie tak, że wiecie, chcecie sobie jechać gdzieś tu, to sobie sami pojedziecie. To tak nie wygląda.
są blokady, są checkpointy i tak dalej. Wszędzie trzeba mieć zezwolenia. Nikt sobie sam nie może podróżować po tym kraju. Także tak to wyglądało. Na przykład już inaczej, już wiadomo, w Libanie no to wiadomo. Ale jeśli na przykład jedziecie do Iranu, który też bardzo mi się podobał, fajnie tam było naprawdę, tam sobie już bez problemu możecie podróżować sami, transport jest bardzo fajny, my jeździliśmy nocnymi busami na przykład, raz mieliśmy jeepa wynajętego z kierowcą, od czego nie wspominam bardzo dobrze, bo to była bardzo duża lipa, to jak nas potraktował, oszukał nas po prostu. Po tym jak zobaczymy później jakie są ceny, my nie byliśmy świadomi totalnie tego, znaczy to ja nie byłem świadomy tego totalnie jakie są tam ceny i dałem się oszukać, no ale co, wyszło jak wyszło, trudno. Pamiętajcie, że możecie tam bez problemu podróżować, ale w Libanie, nie w Libanie, sorry, w Iranie nie możecie sobie zarezerwować sami praktycznie hotelu, nie można wypłacić pieniędzy, tam są sankcje, tam nie można z bankomatu wypłacić pieniędzy żadną wizą, za żadną Mastercard, ale my na przykład byliśmy w hotelach, które nazywały się Heritage i tam one miały swoje konto otwarte w Wielkiej Brytanii, także robiliście sobie jakąś płatność kartą, na przykład ja powiedziałem, że chcę zrobić za coś płatność $200, oni brali 10% za to, ściągało z waszego konta, oni wam dawali gotówkę i tak można było tam wypłacić pieniądze. Pamiętajcie o tym, żeby wizę załatwić wcześniej, bo nie wpuszczą was do samolotu, my mieliśmy po prostu szczęście. No Iran wspominam, naprawdę bardzo dobrze wspominam. Czy żałujesz, że poleciałeś do Afganistanu i czy jakbyś musiał wrócić, to czy zrobiłbyś to? Nie żałuję, oczywiście, że nie żałuję, bo seria z Afganistanu była fajna. Myślę, że naprawdę fajnie pokazałem, dużo fajnych rzeczy tam przeżyłem, tych fajnych i niefajnych. Nie ukrywam, że był to dla mnie ciężki psychicznie kierunek, no ze względu na tych talibów i tak dalej. Wiecie, jak człowiek dużo poogląda wcześniej o tym, jak tam wygląda, wiecie, ogląda się jak zabijają i tak dalej. Wiesz, wszystko co było kiedyś. Jak człowiek się tego naogląda i później ma jakiś problem, jeszcze usłyszy, że tu zamknęli jakiegoś youtubera do więzienia, tu jakiegoś Polaka i tak dalej, za jakieś błahostki, to później w głowie sobie wkręca. Jest jakiś problem i człowiek już widzi, że siedzi w tym więzieniu. A siedzi w Afganistanie w więzieniu na pewno by nie było fajnie. Zdecydowanie nie. Na ten moment raczej nie wrócę do Afganistanu nigdy. Przynajmniej nie planuję. Co się stanie kiedyś? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, może akurat będzie tak, że wrócę, ale na pewno nie przez najbliższe lata. Wiecie, no, fajnie było zaliczyć, fajnie było to zobaczyć, fajnie było nagrać serię, która niesamowicie poszła. Jeśli ktoś nie wiedział, to zapraszam na odcinki z Afganistanu. Bardzo dużo osób nowych doszło po tych odcinkach i dziękuję bardzo, że jesteście. Ale to jest taki kierunek, do którego się jedzie raz, pokazuje i myślę, że raz wystarczy na wiele lat. Zdecydowanie. No. Dostałem pytanie, ile wydałem na tą podróż. No tego nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie liczyłem dokładnie pieniędzy, które wydałem. Mogę powiedzieć... Kurde, nie wiem ile na bilety wydałem, ale patrz, mogę powiedzieć na pewno Afganistan. W Afganistanie ogólnie wydałem $900, $100 dziennie płaciłem Mohamedowi za to, że mi pomagał tam, że się mną opiekował i tak dalej i mnie zabierał wszędzie, plus dodatkowo musiałem płacić za jego hotel, za jego jedzenie i za paliwo do samochodu. Za to musiałem zapłacić. Plus dolecieć musiałem dolecieć do Afganistanu i z samego Abu Dhabi do Afganistanu i z powrotem dałem kolejny $1000, czyli wydałem na 6 dni w Afganistanie, a w sumie 5 nocy wydałem $1900. W Syrii, do Syrii, jeśli jedziecie w 2 osoby, płaci się chyba $900 od osoby za 6 dni spędzone tam, 5 nocy. Ile dolecieć, to nie pamiętam, ile płaciliśmy za bilety. W Iranie miałem przy sobie $500, na lotnisku się ze mnie zaczęli śmiać, że $500 to mi nie wystarczy na 10 dni w Iranie. I pamiętam, że wypłacaliśmy jeszcze 2 razy po 250, bo wydałem ogólnie $1000 w Iranie. Co tam jeszcze było? Pakistan to była grupa zorganizowana, która wycieczka kosztowała 1350 funtów. Prawdopodobnie za rok będzie też wyjazd, tylko troszkę inny będzie. Nie będzie teraz Nanga Parbat, tylko może będzie inna góra jakaś, coś innego. Tak wiecie, żeby miksować, żeby się nie powtarzało to samo. Bo też nie chciałbym się 3 raz jechać do Pakistanu i zwiedzać tego samego, bo to strata czasu dla mnie. No tam kosztowała tyle wycieczka. W
w Libanie nie pamiętam. No, ile wydałem w sumie? Ciężko mi powiedzieć, ciężko określić, bo naprawdę nie wiem. Pytanie też, które bardzo często się powtarzało. Jak rozpoznać taliba od normalnego Afgańczyka? To jest bardzo proste. Normalnie Afgańczycy się wyglądają jak oni. Talibowie, większość z nich miała długie włosy, długie czarne włosy kręcone. Bardzo wielu z nich miało oczy tu na czarno pomalowane. Wyglądają jak demony. Każdy z nich miał karabin, po prostu. Każdy z nich miał kałasze lub coś innego. I też różnie wyglądali, bo niektórzy po prostu byli w tych ubraniach, jak Afgańczycy. Do tego mieli, wiecie, kamizelkę na przykład, karabin przewieszony. Niektórzy tylko z karabinem w ręce łazili. Niektórzy byli ubrani jak profesjonalni żołnierze, tacy naprawdę jacyś tacy z sił specjalnych jakichś. Pełno magazynków przyczepionych, karabin tak stał. No różnie, no po prostu można było to poznać od razu. Ja nie wiem, ja w ich oczach widziałem coś złego. Aż sobie przypomniałem to. Ale to dlatego, że źle trafiłem. Żebyście wiedzieli. Bo ja wiem, że ludzie podróżują do Afganistanu i ludzie są zachwyceni, że jest fajnie, że talibowie byli spoko, że nic się nie działo i tak dalej, i tak dalej. No bo oni nie mieli problemów. A ja od pierwszego dnia miałem jakiś problem. I jeszcze może wam powiem, może jeszcze było to, że właśnie cały czas była ta presja, wiecie, tego nie nagrywaj, tego nie pokazuj, tutaj kobieta jakaś, tutaj talib, tutaj to, co chwilę te checkpointy, co chwilę, wiecie, ludzie z karabinami i tak dalej. I to później głowa się ryje. I to się ryje, bo wam to się zapętla w tej głowie, zapętla. Ja już później miałem takie akcje w głowie, że siedziały dwie kobiety w chustach w samolocie i moje siedzenie było koło nich. I ja już miałem tak wbite w głowie po tych paru dniach, że się zapytałem stewarda, czy ja tam mogę usiąść, bo tam siedzą dwie kobiety, dwie muzułmanki. To sobie pomyślcie, co ja miałem już w tej bani mojej. To jest dla mnie naprawdę już takie, teraz dla mnie to jest śmieszne, ale wtedy nie było. Jeszcze samolot startował, a ja nagle widzę, my startujemy, a tu laserem świecą po szybach. Ja już byłem przekonany, że nas zaraz ktoś zestrzeli. Ja miałem takie chore akcje już w głowie na sam koniec. I dla kogoś to ktoś sobie pomyśli, a przesadzam i tak dalej, ale ja to miałem. Ja po prostu, ja mało czego boję się w życiu, bardzo mało. Ja praktycznie, wiecie, no jakoś wyzbyłem się takiego strachu w życiu, że dużo mogę i jakoś się tym nie przejmuję. To w Afganistanie poczułem znowu, czym jest strach. Naprawdę. Ja jak wyleciałem z Afganistanu, ja po prostu tak mam to za sobą. Tak mi ulżyło. To sobie pomyślcie, co ja miałem w głowie. To była taka jakaś psychoza. Ostatni raz taką psychozę miałem w Maroko. Jak byłem w Ketamie. Tam, co myślałem, że mnie porwali. To wtedy ostatni raz było źle. A to było 2,5 roku, 2 albo 3 lata temu, jakoś tak, mniej więcej. To wtedy ostatni raz miałem takie coś. Później nic, kompletnie. Wszędzie podróżowałem, wszystko spoko, elegancko. I teraz to było znowu. I mam nadzieję, że długo się nie powtórzy. Którą część wyjazdu po Azji Środkowej i Bliskim Wschodzie wspominasz najlepiej? Ciężko powiedzieć, w każdym kraju było coś fajnego. Wiecie, ja w każdym kraju widzę plusy. Ja nawet, jeśli powiem o Afganistanie, ja tam widzę plusy, że mi się tam podobały niektóre rzeczy. Bo Afganistan ogólnie był piękny, góry były piękne, ludzie byli przyjemni, tacy mili dla mnie bardzo. Afgańczycy normalni. Jedzenie było dobre. Na pewno fajnie było w Pakistanie, bo taką grupę mieliśmy świetną, były cały czas takie jaja, było tak śmiesznie, fajnie się naprawdę podróżowało. Mimo tego, że ja nie lubię podróżować w grupie, to tam było naprawdę bardzo fajnie. Serio. No, fajną mieliśmy grupę, wszystko dziewczyny fajnie zorganizowały, podobało mi się. W Libanie, Liban taki sobie, krótko też tam byliśmy, ale nic tam jakoś specjalnego nie było. W Syrii, no jeju, Ajub tak nam zorganizował czas, że bardzo dobrze wspominam Syrię. Zobaczyłem naprawdę Syrię taką, tak jak sobie wyobrażałem, tak powiem. Chociaż Damaszku sobie takiego nie wyobrażałem ani trochę. W Damaszku było jak w normalnym mieście, jakbyśmy byli w innym kraju. Wiadomo, jak za Damaszek się wyjechało, to już rozwalone wszystko totalnie. Jeszcze jak byliśmy w Homs, ten sam dzień dron wybuchnął w szkole, zginęło 120 osób, 200 rannych. Byliśmy 2 km od tego miejsca.
Później, po tym jak wyjechaliśmy od razu, na kolejny dzień, jak my tylko wyleciliśmy stamtąd, kolejny dzień później było tak, że jakiś konwój tam zestrzelili. Parę dni później znowu bombardowanie lotniska w Aleppo i w Damaszku. No działo się tam trochę, ale Syrię też wspominam fajnie. Na pewno było warto było to zobaczyć, warto było odwiedzić i posłuchać trochę o tym. Iran był świetny. W Iranie mi się super podobało, ale myślę, że przez kolejne parę lat tam nie pojadę, bo zobaczyłem wszystko to, co chciałem zobaczyć. A do Afganistanu po prostu się nie wybieram. Na razie. Ale tak, podkreślę jeszcze raz. Nie mówię definitywny koniec z Afganistanem, bo może za parę lat polecę. Co było najtrudniejsze podczas tej podróży? Czy powtórzyłbyś ją jeszcze raz? No to znowu będę powtarzał to, co powiedziałem. No, najtrudniejsze było spotkanie z talibami i to było najgorsze, dlatego nie będę już więcej o tym gadał. Poza tym reszta... wiecie co było jeszcze trudne, ale to było też pod względem psychicznym. Ten chłopczyk w Homs, co go spotkaliśmy w tym zbombardowanym mieście, znaczy zbombardowanej dzielnicy, który opowiadał o swojej rodzinie, opowiadał o tym, że mama zarabia $12 miesięcznie jako nauczycielka, tata nie żyje, bo zginął podczas wojny. Ich jest w sumie mama i 8 dzieci, którzy mieszkają tam w tym budynku zbombardowanym, jeszcze płacą za wynajęcie tego mieszkania $7. I tak jak to opowiadał, to naprawdę to było takie smutne. Ala to płakała tak, że szok. No bo to było smutne, po prostu to było smutne, że ludzie tak żyją. Że dla nas $12 to jest takie nic. Ktoś idzie na kepsa i tyle wyda. A tam ktoś w miesiąc tyle zarabia pracując, musi utrzymać rodzinę, zapłacić za mieszkanie. To było bardzo smutne. Jak wtedy pamiętam te pieniądze, które miałem przy sobie, $40, nie miałem więcej przy sobie, byliśmy dość daleko od samochodu, jak mu dałem, to poczułem, że naprawdę to było coś, co trzeba było zrobić i zrobiłem to naprawdę z czystej przyjemności i żałuję, że nie miałem więcej przy sobie. Dobra, sorki, bo akurat ktoś tu rozmawiał, nie chciałem, że zagłuszało. No to była sprawa ciężka, no smutna, bardzo smutna, ale niestety po tym, ile już podróżowałem po świecie, ludzie mówili, kurczę, czemu nie zrobić zbiórki jakieś i tak dalej, pomóc temu dziecku. Tam są miliony takich ludzi, naprawdę. Także to można by było, ale to nie zmieni za wiele, bo jeśli się pomoże jednemu, inni też mają źle. A zresztą powiem wam jeszcze jedną rzecz. W Syrii nie mogą przyjmować takiej pomocy. Ja wiem, że tam ktoś pomaga i tak dalej, ale ogólnie kraj jako kraj, oni tam mają, także prezydent powiedział, że oni nie chcą pomocy od jakichś innych państw, a jak dostali raz, to ukradli to. Tych pieniędzy już nie było. I to nie ukradli ludzie, tylko rząd. I tak to po prostu wygląda. I pamiętajcie, że pomagać trzeba mądrze. Naprawdę trzeba pomagać mądrze. Nie pomagać, żeby sobie po prostu powiedzieć, pomagam, jestem dobry. To nie tak wygląda. Trzeba naprawdę wiedzieć, jak pomagać, żeby nie narobić szkody. Tak samo, jeśli myślicie, że jak widzicie dzieci żebrające na ulicy, to i wy dacie im pieniądze, to że to pomoże. To wcale nie pomoże, a to nawet zaszkodzi temu dziecku, ze względu na to, że rodzice zobaczą, że to dziecko przynosi pieniądze do domu i będą go wysyłały dzień w dzień na ulicę, żeby żebrało, a nie żeby chodziło do szkoły i się uczyło. Bo to będzie łatwiej pieniądz dla nich, bo dziecko wyżebra dużo więcej pieniędzy niż starsza osoba. Taka jest prawda, bo na przykład w Syrii Ayub nam opowiadał, że tam całe gangi działają takie, dzieci sprzedają kwiatki i to było naprawdę tego masa, a niektóre na przykład, raz widzieliśmy i nawet nam się zrobiło szkoda, chcieliśmy już dać coś temu dziecku. Dziecko siedziało, udawało, że płacze, przed nim rozwalone kwiatki, wiecie, na kawałki i płakało i trzymało rękę, żeby... Ayub mówi, oni to robią specjalnie, żeby wzbudzić litość, bo oni tak naprawdę, to on sam rozwalił te kwiatki i on wie, że on zarobi teraz dużo więcej przez to, że ludziom będzie szkoda tego dziecka, niż przez to, że sprzedawałby kwiatki. Także to tak działa. Też ktoś mi mówił, że niedobrze jest dzieciom słodycze dawać, ale na przykład powiem wam tak, jak ostatnio, jakiś czas temu gdzieś byłem i dziecku, czekajcie, gdzie to byliśmy? W Pakistanie i na takiej wsi totalnie, tak w górach. I dzieci przybiegły i ktoś tam od nas dawał cukierki. I
ktoś by powiedział, że to nieładnie, bo te dzieci mają nadnyty i tak dalej. Ale to dziecko zje cukierka raz na miesiąc, albo raz na jakiś czas. On nie je codziennie całych garści cukierków. Ja wiem, że ktoś powie, że to jest niedobrze, bo zęby się psują, ale dać dziecku szczęście przez to, że po prostu raz na jakiś czas sobie zje cukierka, to jest dalej dziecko. Pamiętajcie o tym. Tak to wygląda. I tak jest moje podejście, ale cały czas będę podkreślał, że pomagać trzeba mądrze. Naprawdę trzeba pomagać mądrze. Przepraszam. Czy jeśli byś nie miał wyboru i musiałbyś wybrać, gdzie żyć, wybierając spośród Syria, Liban, Iran, gdzie byś wybrał? No oczywiście, że Iran. No. Myślę, że Iran. W Libanie jest straszny kryzys. Bardzo, bardzo duży kryzys tam jest. Ludzie bardzo źle żyją. Chociaż byliśmy też w restauracjach, które były fajne. Ludzie wyglądały, już mieli dużo pieniędzy i tak dalej. Tak, no. W Iranie już tego nie było, tak widać, w Iranie było w miarę spoko. W Syrii, no wiadomo, w Syrii bym nie chciał mieszkać nigdy, no. Ale jeśli bym miał wybrać z tych trzech, no to myślę, że to był Iran. Czy mógłbyś opisać, ile trzeba mieć na wycieczki po tych krajach, jak z wizami do tych państw? No to mniej więcej już powiedziałem, ile to kosztowało. Jak z wizami, no do Pakistanu jest ciężko załatwić wizę, nie ma co ukrywać, trzeba mieć zaproszenie z zewnątrz od jakiegoś biura podróży, które potwierdzi, że będziecie gdzieś z nimi jechać i tak dalej. Trzeba aplikować przez internet, czekać też dość długo i tak można załatwić. Do Afganistanu było bardzo łatwo załatwić wizę, idziecie po prostu do ambasady w Warszawie afgańskiej. Dobrze, żebyście mieli kogoś na miejscu. Oczywiście ja Wam polecam podróżowanie z kimś, nie polecam samemu. Można samemu, ale nie polecam tego robić, bo jeśli wpadniecie w kłopoty, to będziecie mieli ciężko się wybronić. Pamiętajcie, że w Afganistanie nie ma ambasady polskiej. Najbliższa była chyba dopiero w Pakistanie, w Islamabadzie. Do Libanu to się dostawało na lotnisku, z tego co pamiętam, wizę. Do Syrii, no to tylko przez biuro podróży możecie pojechać, także oni Wam załatwiają tą wizę. Iran. Do Iranu trzeba wcześniej. Piszę na stronie, że możecie dostać ją na lotnisku, ale tak jak my tak załatwiliśmy, ale jest to bardzo problematyczne. Mogą Was do samolotu nie wpuścić, także dużo lepiej załatwić sobie po prostu online albo zaaplikować. Pamiętajcie, nie musicie zaaplikować, że będziecie odbierać ją na lotnisku właśnie w Teheranie. Także tak sobie zróbcie najlepiej. Czy przed podróżą po Afryce, którą aktualnie odbywam, 2-miesięczną, no 8 tygodni, przygotowywałem jakiś komplet szczepień, wiadomo jak to w Afryce i tak dalej. Nie, kompletnie nic. Ja Wam mogę powiedzieć, jakie robiłem wcześniej. Robiłem drużyczny, robiłem WZWA i robiłem tężec. To robiłem przed Tajlandią parę lat temu, tam później powtarzałem, bo niektóre trzymają 10 lat, niektóre mniej, także trzeba było powtórzyć, bo robiłem to za pierwszym razem, jak leciałem do Tajlandii w 2011 roku. Także to zrobiłem. Jeśli ktoś leci do Tajlandii na dłużej, to też polecam, ale na dłużej. Na wakacje to niekoniecznie, chociaż na tężec to lepiej zrobić. Jak wylatywaliśmy z Kenii do Nepalu, to musieliśmy zrobić szybko na lotnisku na polio. Nawet o tym nie wiedzieliśmy, ale musieliśmy zrobić, bo inaczej powiedzieli, że nas nie wpuszczą do samolotu. Także trzeba było to zrobić. No i tyle w sumie. Wiecie, tutaj na przykład, nie wiem w których tu dokładnie krajach, ale wiem, że jest problem z malarią, ale na to nie ma szczepionki, na to macie leki tylko. W Tajlandii też na przykład jest problem z dengą, ale no to też nie ma. To też po prostu zachorujecie, to musicie wyzdrowieć. Na malarię wiem, że Piotrek ma przy sobie akurat jakieś tabletki, także jeśli któryś z nas akurat komar by go ugryzł, któremuś by wyszła malaria, to mamy tam jakieś zabezpieczenie. No i tyle, no ale powiem Wam tak, no jak na razie w RPA nie widziałem komarów za dużo. Tutaj w Namibii widziałem, w toaletach były, ale tak, żeby na zewnątrz gdzieś latały, nas gryzły, to też nie widziałem. Na razie spok, no. Trzymajcie kciuki, żeby było wszystko dobrze, żeby nikt z nas nie zachorował. Ani nie zatruł się, ani nie złapał żadnego pasożyta. Bo ta podróż po Afryce naprawdę będzie świetna. Jutro już zobaczycie pierwszy odcinek z RPA, z Kapsztadu, dokładnie jak tam przyleciałem, co robiliśmy. Będzie RPA. Później będzie cudowna Namibia. Wbijcie na Instagrama, możecie zobaczyć zdjęcia, jakie są z Namibii, bo już wstawiłem coś. I rolki też będę wstawiał. No, po prostu cudowny kraj. Następnie Botswana. Tam będziemy też w parkach narodowych, cudowne zwierzęta, bardzo dużo ich tam jest, także też będzie fajnie. Wracamy do Johannesburga. Ja później prawdopodobnie pojadę do... czekajcie, albo pojadę do Swaziland. Dobra, jeszcze nie mówię, bo nie wiem, gdzie dokładnie polecę, ale następnie polecę do Tanzanii.
tam idę na Kilimandżaro. Będę wchodził na Kilimandżaro, następnie wybieram się do Ruandy, na gorylę i spotkać się z pewnym Polakiem, z którym się tam zgadałem, a następnie może do Ugandy i wracam do Tajlandii. Plan jest naprawdę świetny, będzie dużo pięknych miejsc, będzie dużo pięknych zwierząt, będą fajne przygody, wiecie, podróżujemy teraz samochodem takim z namiotami na dachu. Wszystko to robimy, gotujemy, śpimy, trenujemy, no po prostu wszystko, także to jest taka fajna taka przygoda, którą warto zobaczyć. Na pewno Wam się spodoba, na pewno. No i z Piotrkiem będę aż do 1 grudnia, później jadę już sam dalej. Co robi Ala? Jak jest taka sama, czy jesteście razem? Po prostu pytam, bo jesteście fajną parą. Jesteśmy razem oczywiście, ale z moją narzeczoną i za parę dni mamy rocznicę. Jeszcze nie mogę doczekać. Znaczy, dobra, nie mogę się doczekać. No fajnie, że mamy rocznicę, ale niestety nie jesteśmy razem. Ale no tak wyszło jak wyszło. No, Ala musiała wracać do Tajlandii. Już Wam powiem dlaczego. Ze względu na to, że Ala musi przenieść swoją rezydencję podatkową do Tajlandii, ponieważ tam mieszkamy, tam ma wszystko i tak dalej. I bez sensu, żeby mieć otwartą firmę w Polsce. Skoro tam nie mieszka, nie korzysta z niczego kompletnie w Polsce, bez sensu, żeby tam miała swoją firmę zarejestrowaną. Ale żeby przenieść do innego kraju, musicie mieć pół roku i 1 dzień. Gdzieś musicie przebywać za granicą. Gdzieś macie to udokumentowane, że tak jest, żeby Wasza rezydencja podatkowa przeniosła się właśnie tam. I dlatego Ala musi mieć w tym roku 6 miesięcy z paszportu, normalnie zaznaczone, że 6 miesięcy, ponad 6 miesięcy 1 dzień przebywała właśnie w Tajlandii. Dlatego musiała wrócić, kiedy wróciła i zostaje tam teraz do końca roku i wtedy się zobaczymy. A teraz aktualnie zajmuję się pisaniem e-booka z Antarktydy, bo za parę dni właśnie mija, nie dość, że mamy rocznicę, to też jeszcze mija rok, odkąd byliśmy na Antarktydzie. Długopis tego e-booka jest naprawdę fajny i myślę, że na pewno Wam się spodoba. Może się uda, że początkiem roku będzie wydany. I dodatkowo uzupełnia o nowe miejsca naszego e-booka z Tajlandii, czyli nasza Tajlandia. Parę rzeczy, delikatne zmiany tam muszą być, parę miejsc nowych dopisanych, plus dodatkowo będzie chciała coś zrobić osobnego tylko o Bangkok, bo tam mieszkała rok, ma naprawdę niesamowitą wiedzę na temat, może niesamowitą, ale dużą wiedzę na temat Bangkoku, jakie miejsca warto zobaczyć, gdzie pójść i tak dalej, i tak dalej. I teraz cały czas właśnie to robi i odwiedza te nowe miejsca i te nowe informacje dla ludzi, którzy się tam będą wybierali, właśnie gromadzi i będzie można takiego e-booka sobie zakupić. Kolejne pytanie o Afganistan, no ale nie możecie się dziwić, no to jest taka na topie u mnie na kanale, także dużo osób miało różne pytania. Czy był moment, w którym żałowałem, że pojechałem do Afganistanu? Nie było momentu, że żałowałem, że pojechałem do Afganistanu. Jeśli by mnie aresztowali i siedziałbym w więzieniu, to na pewno bym bardzo żałował, że poleciałem do Afganistanu. 2 razy niewiele brakło, raz to w szczególności za tym pierwszy dzień. Ale nie, koniec końcem nie, myślę, że jak byłem na miejscu, to nie żałowałem ani raz, no. Wiecie, były fajne momenty, były te złe momenty, ale nie żałowałem. Parę osób też pyta o Rosję, czy pojawi się ten kierunek u mnie na kanale. I może dla niektórych to będzie teraz kontrowersyjne, niektórych nie, ale na pewno się pojawi, bo jest wiele fajnych miejsc w Rosji, które chciałbym zobaczyć. Chciałbym w ogóle zobaczyć samą Moskwę, Sankt Petersburg bym chciał zobaczyć. Chciałbym się koleją transsyberyjską przejechać. Chciałbym do Ikucka. Tam jest to jest najzimniejsze miejsce na ziemi. To też bym bardzo chciał zobaczyć. Także tak, no na pewno będzie Rosja na moim kanale. Ja wiem, że niektórzy sobie myślą teraz, o jak możesz, że jest wojna i tak dalej. No ale wiecie, w wielu miejscach są wojny na świecie i tak dalej. No i no co, no to jest po prostu, no wiecie, nikt nie wie, ile wojna jeszcze potrwa, ile lat, czy będzie trwała, nie wiem, to 2 lata, 3, 5, 10, czy jak wojny, jak Amerykanie toczyli 20 lat. Nikt tego nie wie, totalnie nikt tego nie wie. Wiem, że można już dostawać wizy do Rosji, wiem, że przyznają wizy. Także jak akurat się złoży tak, że będę miał okazję tam polecieć, nagrać serię, to polecę. Kolejne pytanie o ubiór, które miałem w Afganistanie. Czy zostało mi narzucone z góry, że muszę się przebrać w strój afgański? Czemu nie nosiłem czapki i czemu miałem chustę na szyi? Czy musiałem zasłaniać tatuaże? No to tak, musiałem zasłaniać tatuaże, bo tatuaże w Afganistanie są haram.
są niezadowolone. Nie chciałem zwracać na siebie uwagi przy talibach. Nie chciałem, żeby widzieli, i tak widzieli, że mam chustę, także wiedzieli, o co chodzi, ale tatuaż sam z siebie się nie rzucał. Nie chodziłem w czapce, bo nikt tam nie chodził w czapkach. Oni mieli te swoje afgańskie czapeczki. Jeśli bym w takiej chodził, od razu się rzucam w oczy. Ten afgański strój to jest coś powinno kupić na miejscu, żeby nie chodzić normalnie ubrany. Nie widziałem nikogo. Znaczy widziałem jedną grupę, ale oni przylecieli dopiero do Afganistanu. To był ich pierwszy wieczór, jeszcze nie mieli. Powiedzieli, że dopiero jadą kupić te stroje afgańskie, żeby też wyglądać jak tamci ludzie. Także trochę zostało mi to narzucone po prostu, że trzeba to zrobić. Oczywiście nie miałem z tym żadnego problemu, bo ja rozumiem, jadę gdzieś, szczególnie do takiego Afganistanu, nie chcę się rzucać w oczy, nie chcę, żeby zwracać na siebie uwagi, zakładam, no problem. Ja nawet po paru dniach nawet spoko mi się w tym chodziło, także nie było w tym nic takiego ciężkiego, co robiłbym za karę. Szkoda, że nie mogłem czapkę nosić, bo lubię czapkę nosić. Dla mnie czapka to jest jak koszulka po prostu, jak ktoś mówi, a po co wchodzisz w czapce? Bo ja lubię i dlatego noszę. I tam nie mogłem, no ale co, jak nie mogłem, to trudno. I już kolejne pytanie, jeśli chodzi coś, co wielu ludzi męczy, bardzo wielu. Zrobiłem przeszczep włosów. Gdzie ja mam te włosy? Hello? To wam powiem. Popatrzcie. Tutaj na razie odrastają mi włosy, które ja po prostu miałem. To są włosy, które ja miałem. Te, które zrobiłem w Turcji teraz podczas przeszczepu, jeszcze nie wyrosły. Cykl rośnięcia włosa wygląda tak, że dopiero pierwsze efekty będzie widać od 4 miesięcy, niektórym nawet dopiero po 6 miesiącach widać, a ostateczny efekt jest po 12 miesiącach. Także, jeśli mi za pół roku nie wyrosną włosy, to wtedy mogę się zacząć dopiero martwić, co jest grane. Ale ja wiem, że te włosy już na przykład za 2 miesiące wyrosną. Może 3. No, przypuśćmy między 2 a 4. Także wiecie, jeśli ja nie będę miał fryzury na moje urodziny, które mam 28 lutego, to wtedy zacznę się martwić, że co jest z tymi włosami. A to, że ktoś napisał, że to się nie udało, że się nie przyjął i tak dalej, nie macie po prostu wiedzy na ten temat, bo tak wygląda cały proces. Podczas przeszczepu włosów oni wam wsadzają cebulki z bardzo malutkim włoskiem, bardzo malutkim, ale ten włos wypada. Włosy do miesiąca czasu zaczynają wypadać, ale cebulka zostaje w środku. I później po paru miesiącach z cebulki kiełkuje nowy włos. I tak to wygląda. Tak wygląda cały proces. Z tego, co mam przeczytałem, przeważnie jakieś 70-80% włosów się całkowicie przyjmuje, reszta nie. Także na wszystko trzeba czasu. Ja czekam cierpliwie i tam teraz do niczego nie jest potrzebne te włosy. Dopiero jak wrócę do Tajlandii, fajnie będzie mieć. Kolejne pytanie, dobra, to teraz zrobię lekką reklamkę, ale to padło takie pytanie. Kiedy wreszcie jakieś ciuchy dla dzieci i dla kobiet? Już niedługo. Już niedługo. Extreme Hobby, z którym produkuję serię ubrań podróży wojownika i nie tylko, bo jest też sprzęt do boksowania, są dla kobiet rzeczy do ćwiczeń, ubrania i różne inne rzeczy. Mamy już ponad 30 produktów na sklepie Extreme Hobby. Powiedzieli, że od grudnia zaczniemy robić koszulki dla kobiet. Już pytali, jakie kolory mają być i też dla dzieciaczków. Także już niedługo coś będzie. Plus dodatkowo jeszcze jest fajny komunikat, bo jak wiecie z SFD mam białko wojownika, które po prostu już dość długo jest. Bardzo ludzie są zadowoleni ze smaków, ze stosowania go i tak dalej. Za niedługo będziemy wydawać kolejny nowy produkt związany właśnie z moją serią. Będą to nowe produkty, będą trochę związane z podróżami, trochę będą związane z treningami, chociaż głównie z podróżami. Także też wpadną fajne rzeczy dla ludzi, którzy lubią aktywnie żyć, aktywnie podróżować. O, kotek wszedł. I to już niedługo. Także świetnie, jestem bardzo zadowolony. Jak ktoś z Was kupuje suple i z SFD Ej, uciekaj! Ona chce wejść chyba coś ukraść tam do jedzenia. No, jak ktoś kupuje suple, to pamiętajcie, że w SFD na hasło Pajak10 SFD macie zniżkę, także polecam bardzo serdecznie. Oficjalnie mogę zakończyć serię z Bliskiego Wschodu, z krajów Azji Środkowej. Niesamowicie było. Naprawdę było niesamowicie. Przygotowałem dla Was 30 odcinków, 31, ale jeden zniknął. Dużo wspaniałych przygód przeżyliśmy z Alą. Przeżyłem sam też. Były te szczęśliwe, te stresujące, te, które po prostu dawały do myślenia. Te, kiedy trzeba było się zastanowić 2 razy. Było fajnie.
Było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Podróż bardzo udana. Dodatkowo Wam też się podobało, bo widziałem po prostu po komentarzach, po lajkach, po tych udostępnianiach wszystkich i tak dalej, jak aktywnie ze mną przeżywaliście tą podróż. Naprawdę staram się dla Was robić coraz lepsze treści. Grzesiu taką robotę robi, że naprawdę mega szacun. Widać, że po prostu cały czas wszystko się rozwija. Dodatkowo, jeśli musicie mieć po angielsku, to Filip robi znakomite napisy. Także dzięki chłopaki, bo bez Was bym nie dał rady. Moja kochana Ala, mój partner in crime, z nią podróże są też niesamowite i bardzo, bardzo się cieszę, że możemy sobie razem teraz podróżować, bo to jest wspaniałe, naprawdę to jest wspaniałe, że mogę się dzielić swoim szczęściem z kimś, a ona się dzielić ze mną i fajnie się uzupełniamy w tym, co robimy. Teraz Afryka, podróżuję z Polem, później podróżuję sam. Z Polem już podróżowaliśmy w wielu krajach razem, poznaliśmy się w ogóle w Birmie, następnie wiadomo, byliśmy w Tajlandii, później gdzieś było po Europie, razem podróżowaliśmy po Bałkanach, dokładnie w Europie, później byliśmy razem w Kolumbii, na Dominikanie, później znowu Tajlandia, później teraz jesteśmy tutaj razem. Miał być też baza, niestety się nie udało, bo miał pracę, musiał zostać niestety w Norwegii, co bardzo szkoda, że tak wyszło, on pewnie też bardzo żałuje, ale wyszło jak wyszło. Co? Jedno się kończy, drugie się zaczyna. Także pamiętajcie, że jeśli możecie utrzymać tą aktywność pod filmami z Afryki, jeśli Wam się będą podobały, pamiętajcie, że zostawić komentarz i lajka to nic wielkiego dla Was, a mi pomaga się rozwijać, bo te filmy lecą dalej, są bardzo polecane i tak samo ten mój cel 400 000 subskrybentów, znaczy kolejny mój próg, który chcę osiągnąć już niedaleko. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i zapraszam w kolejnym odcinku na pierwszy odcinek z Kapsztadu z RPA. Zaczynamy naszą afrykańską przygodę. Pozdrawiam.